Cześć, ja chwilę chorowałem, ale po tym kiepskim okresie wracam już do formy, więc pora najwyższa na czwartą część poradnika systemowego do Tekkena 8. Dziś będzie o jugglach, na początku też trochę o guard breakach, ale przede wszystkim o kombowaniu na ścianach. There's one last thing here, guard break attacks. Do we have characters that have guard breaks? Law doesn't have any. Does Steve have any? Oh gosh. Guard break. Talk to us about it, Mike. Przebijanie bloku to jest coś, co było na przykład w Soul Caliburach wcześniej, w różnej formie, dawało akcje gwarantowane, nie zawsze. Zobaczmy, jak to wygląda w Tekkenie 8. So yeah, guard break attacks, they've always kind of existed in Tekken, but now you have that huge like window glass breaking effect to really let you know that you've been guard broken, right? So generally, Wcześniej bywały ciosy, które dawały tego typu efekt, przynajmniej pod kątem animacji postaci. Natomiast jeśli chodzi o właściwości ciosu, no to nie, to jest coś, o ile się nie mylę, nowego dla serii. like the term implies, if you guard, it gets broken and then they get free stuff on block, or sometimes the guard break is what they want to get to, get any kind of like pressure or something like that. I could not block that follow-up. Tak, tutaj dostajemy na tyle dużą przewagę na bloku, że jesteśmy w stanie zrobić ciosy gwarantowane. Są takie ciosy, które dają dużą przewagę na bloku, ale nie dają nic gwarantowanego. Tutaj przykład chociażby to, o czym mówiłem wcześniej przy hicie, kiedy robimy hit dasha po zablokowaniu, pod ścianą tam mamy bodajże 18 klatek przewagi, no ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić gwarantowanego, ponieważ przeciwnik jest w stanie blokować. Tutaj, ponieważ rozbijamy jego blok, blokowanie jest niemożliwe. Yeah, so Steve here, after his guard break, he gets plus 12, so he gets his new 2-2 natural combo. But yeah, keep in mind though, this is something new in Tekken 8. They added scaling now to links like this. So like taunt scaling, King's counter and shove, even guard breaks too. So if you notice here, I get 19 damage, where normally 2-2 will get you. Tutaj MIK mówi o takich seriach, o takich sytuacjach, kiedy pierwszy cios nie zadaje żadnych obrażeń. Mamy właśnie takie odbicie, czy uderzenie o klatę Kingiem, czy taunt Brianem. Tak? To są ciosy, które nie zadają obrażeń, ale pozwalają na coś gwarantowanego. No i tutaj dochodzi w Tekkenie 8 skalowanie obrażeń. 29 damage, so the scaling carries over when the guard break comes into play. So, but that's kind of like the mix-up, right? Do I just keep letting him hit me with this guard break high? And it's like, I gotta duck it, right? Like, I don't want to get hit by this all day. This sucks, even though it's only 19 damage, right? Damage is damage. Yeah, so I'm a duck now. Damn it! Właśnie, u Steve'a mieliśmy coś takiego, że w poprzedniej części mieliśmy przy daku, jeśli zrobiliśmy cios z niebieską chmurką, no to potem był gwarant faktycznie na bloku, jeśli zablokowaliśmy i nie schyliliśmy się, bo to był high. Mix-ups and I'll stuff. block So next time. yeah, so that's kind of like the idea, but of course there's probably other ways to avoid both options that people need to explore. Tutaj jeszcze na szybko pokażę Wam, jak to jest z innym guard breakiem. Przykład u miśków. Jeśli zrobimy z rola 1, mamy plus 13. Tak, czyli wchodzę sobie w hita, tylko w hicie, czyli wchodzę sobie w hita, robię roll 1 i mam plus 13, jestem w stanie na przykład zrobić to. Albo mogę zrobić to, które też wychodzi w 13 klatek. Uwaga na odległość w przypadku 1+2, dlatego że z daleka może wychodzić w 14 klatek. Zmienimy planszę, ponieważ teraz będziemy rozmawiali o kwintesencji Tekkena, czyli o kombosach. Well, let's switch stage and let's talk about some combos. Alright, let's talk about some combos. So in Tekken, there are what we call launchers, right? So there are launcher states you can get your opponent into, and usually U nas mówimy, że to są combo startery albo wybitki. Ciosy, które pozwalają na żonglowanie później przeciwnikiem w powietrzu. characters have this like safe kind of down forward 2 uppercut launcher, which knocks the opponent up to the air, or they can have some kind of counter hit property, which causes like a gut stun, and they crumple. Co do zasady, jeśli chodzi o DF2, to one z wyjątkami
ale są podzielone na dwie kategorie. Pierwsza kategoria DF2 to są DF2 takie właśnie jak u Lawa czy u Pola, które wybijają oczywiście, wychodzą tam w 15 klatek, wybijają postać, która stoi, natomiast jeśli przeciwnik kuca, i tu już Wam pokazuję, co się stanie, jeśli przeciwnik kucnie po prostu, to on dostaje takiego floata, jest tam przewaga plus 4, ale przeciwnik nie zostanie wybity na normal hicie. Na counter hicie by poleciał. A są też takie DF2, które cały czas są na mid i wybiją przeciwnika nawet wtedy, kiedy będzie kucał na normal hicie, ale są na przykład karalne gdzieś tam na powiedzmy minus 12, minus 13. Over and you can get like this combo from that state as well. So there are different types of comboable states. But when you're putting these combos together after this launcher attack, there's a generic structure, right? So basically, you get the launcher, then you want to do some big damage at the start of your combo, right? Because these are where you're gonna get the biggest hits before the scaling really kicks in. Because the more hits you do in a combo, the more scaling that's gonna apply to the later hits in that same combo. But tak, czyli kombowanie w Tekkenie sprowadza się co do zasady do tego, że robimy wybitkę, potem jakieś cioski, potem robimy cios z tornadem i na koniec jakiś ender. Tornado to jest takie przedłużenie kombosa. W Tekkenie 6 mieliśmy bounda, w Tekkenie 7 mieliśmy tailspina, znanego również jako screw. To jest właśnie sposób na przedłużenie juggla, czyli odbijamy przeciwnika od ziemi i jeszcze możemy go w jakiś sposób trafić. as you saw there from this combo, there's this kind of a structure to it, right? You get a launcher, it gets for your filler, some kind of combo extension, and then you have the ender, right? So that's the general sandwich, if you will, right? It's basically launcher, filler with damage, combo extension, Combo extender, and then ender. ender, right? So that's the generic combo structure. So here we have counter poison arrow, damage and screw attack, ender. No i tutaj taka sama sytuacja, tym razem na counter hicie wybitka, znaczy dokładnie rzecz biorąc to przeciwnik nie został wybity w powietrze, ale to jest combo starter, dlatego że potem Love mógł zrobić junkyarda, po którym było tornado, no i dalej juggle ender. I call it screw attacks though, but I think that's kind of, it's not a universal thing, but I think that's very hard to differentiate the names, right? So why don't you tell us about this new name, like Tornado? Tornado. So yeah, as you saw Rip do there in the middle of his combos, the opponent got sent upward into the air in like a tornado state. That's why it's called tornado. Every character has these to extend your combos. Właśnie ten stan tornado, no, wszystkie postacie mają kilka ciosów, które go wywołują. U Lawa jest to na przykład tył 2-1 i tu widzimy taki też efekt graficzny takiego wirka i przeciwnik lekko się też, tutaj nie wiem czy, możecie widzieć gdzieś na zwolnieniu, że on się obraca w powietrzu. Właśnie to jest nawiązanie do nazwy tego stanu. Right, so like we said, you want to do launch, filler, tornado, ender. Very simple to kind of like keep track of, right? But yeah, tornado state previously in Tekken 6 used to be called bound. They still kind of exist in this game, like we said, with heat bursts in your combos, right? So you could even extend it with 2 combo extenders. Launcher, filler, heat burst, screw, Tornado, ender, yeah. So it's like you can add even second layer of combo extension on there, but yeah, it all depends, like we said, how you want to activate heat and... Tak, możemy na przykład zrobić tak, że zrobię teraz tornado, podbiegnę, jeszcze zrobię hit bursta i mogłem wciąż dobić przeciwnika, ale to odbicie od ziemi nie jest już takie duże, zobaczcie, tak? Play around that, but generally that's pretty much how the combos are going to go. Some launchers might even be an instant tornado launcher. So like we have Steve here with his new Lionheart stance, up back 3, and then the 2 actually puts them into an instant tornado state so that I can't use my tornado again. You can only use 1 per combo. Tak, zazwyczaj tornado jest wykonywane wtedy, kiedy mamy już przeciwnika w powietrzu, ale są ciosy, tak jak tutaj MIK pokazał w przypadku Steve'a,
które dają tornado od razu, no to automatycznie sprawia, że juggle będzie słabszy. What's the difference between a screw from Tekken 7 and a tornado in Tekken 8? It's pretty much the same thing, but the main difference is back to like Tekken 6 rules, where in Tekken 7 you actually weren't able to do screw at the wall, but in this game you could still choose to save your screw. Maybe you want to just use your burst to get them there, though it does add more scaling. And then once you get them to the wall, you could try to go for your tornado here instead, right? So I'm gonna try to. Właśnie, cała ta mechanika tak naprawdę od Tekkena 6, czyli jeszcze lata 2000, bo konsolowa premiera miała miejsce w 2009, to wszystko jest w zasadzie tym samym. Czy to jest bound, czy to jest tornado, czy to jest screw. Są pewne drobne różnice, no właśnie tego screw czy tailspina w Tekkenie 7 nie mogliśmy robić na ścianie. W przypadku Tekkena 6 oraz Tekkena 2 bound na to pozwalał i te kombosy wtedy były mocniejsze. No tutaj w 8 znowu można zrobić tornado na ścianie. I don't know if I have a combo for all that. Yeah, we're still learning the stage distances, right? So here's a heat burst. He's gonna try to get a wall carry here, and then use this O właśnie, tu widzieliśmy ponownie było tornado. tornado at the wall, and then the wall combo, right? So basically, he could have used the tornado before we got to the wall, but he chose to use it at the wall. So that's kind of the decision making you have to use now, which I generally have always liked. It was something that was missing since Tekken 6. You know, deciding whether you want to extend your combo in the open stage and do a less damaging combo in the open to get to the wall. You know, in the past you would use a lot of like dash jab combos. So if you just hold forward, yeah, if you'd use these combos like this, where you just add extra dash jabs just to get them closer to a wall, so you would save your bound, or in this game your tornado state, to get more damage on the wall, right? So that becomes an option again. We'll see how that fleshes out across the life of Tekken 8, because there's so many different combo paths you can take now. Exactly, yeah, especially with heat dash and all that. But yeah, like we also said too, to briefly touch up on it again, is low parries return to like how it was in Tekken 6, instant bound state. So then this one, instant tornado state. So you can't use your tornado after a low parry, but you still got heat burst. So Yeah, exactly. So if Mike low parries here and he does a little combo into a heat burst, then he still gets that extension that he can find a little combo with essentially. Right. Let's try one more time. Tak, no i to low pary tutaj od razu dało tornado. Now that's a little extension to try to get to a wall essentially and get more damage. So that's your one way of extending a low parry combo now in Tekken 8. So let's talk about the wall system, right? We're at a stage with walls here. Let's change this restart position to be at a wall. Przechodzimy teraz do ścian, które no w tym momencie są już nieodzowną częścią każdej walki, dlatego że każda plansza ma ścianę. Alright, so let's talk about the wall system in this game. yeah, so in this game, well, in every Tekken since Tekken 4, they've added walls, right? But certain moves like this one, if you would walk forward, will just like normally cause a knockdown or a heat engager like this, right? Or a knockdown like that, right? Może jeszcze zanim tutaj oni będą mówili o już tych mechanicznych aspektach ściany, no to taka strategiczna część rozgrywki, czyli nam zależy na tym, żeby nie mieć ściany za plecami, zależy nam na tym, żeby przeciwnik miał ścianę za plecami, dlatego że po pierwsze dzięki temu potencjalnie zadamy mu większe obrażenia, a po drugie trudniej mu będzie uciec. But essentially, when you're at the wall, this becomes a wall splatting move, and you could get like further combos like this. Tak, są ciosy, które w polu dadzą niewiele, natomiast jeśli zrobimy coś przy ścianie, no to wtedy te obrażenia będą większe, dlatego że możemy wrzucić wtedy przeciwnika właśnie na ścianę. Another thing that could also cause a wall splat other than knockdown moves is this thing called ballerina spin. So for Steve, he has flicker one, down one. As you see, Law twirls there, but he didn't get knocked down. He's still standing. But if you're close enough to the wall... Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że to się ballerina spin nazywa. You could actually see that it causes a wall splat there. And then, you know, of course, different angles will cause different types of wall splats, as we saw a sidewall there. And learning how to convert in all of those scenarios is going to be something that you're going to have to learn in this game, but it's fun. Basically, not all attacks will wall splat the opponent, right? But certain ones do. Ballerina spins one do,
knockdown ones do. Anything else? Heat engagers that send them tumbling like that also do. And Yes. yeah, that's pretty much it. Czyli mamy ten ballerina spin, mamy też ciosy, które są hit engagerami, które dają taki charakterystyczny efekt, jak tutaj widzieliśmy. One też wrzucają na ścianie i pozwalają na kombosy na ścianie. You can see just do the wall splat by itself. You just animation where you see the opponent. That one. You can see like the animation where your back is against the wall and you just kind of like pressed up against it. You can't do anything, so you cannot defend from the state at all, right? Tak, no i tutaj mamy też w treningu, możemy sobie podejrzeć, że status przeciwnika jest wtedy wall, czyli on nie jest w stanie się ruszać, musi czekać aż upadnie, a my możemy go wtedy bić. You're just free to take more damage. So it's another launcher essentially, and you're open to do your tornado still. You're able to do your heat burst still. It's really crazy the options here at the wall now. There's a tornado at the wall. Tons of damage, right? So wall's very, very deadly. It's something you got to watch out for. And Tekken being a 3D game, this is where you really have to learn to sidestep block, to work your way away from the wall. And positioning plays a huge factor in this game, and learning the stages and where the walls are essentially are just huge factors in whether or not you're going to be successful winning these rounds. Yeah, it's also the fun part too, putting together these combos so that you can get like a full screen wall carry and then you get a full wall combo afterward. Jeśli jesteście graczami kreatywnymi albo lubicie robić duże kombosy, ale może niekoniecznie je wymyślać, to możecie wtedy od innych podejrzeć, ale Tekken pozwala na naprawdę fajne, kreatywne kombosy. Nie bez powodu powstaje dużo różnych combo video właśnie do Tekkena. Pewnie nie jedno widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to ja może kiedyś Wam jeszcze jakieś polecę, bo tego jest naprawdę dużo. It's definitely what makes Tekken fun. Man, that is pretty cool. So that's the wall splats. Those are some wall combos. We showed you can do tornado at the wall as well. What else do we have to tell them about walls in this game? I think that's basically it. Well, I mean, Yeah, I what's think the that's general rule though, Mike? You know, people always talk about this, like, how come I can't just do like a billion hits at the wall? Basically, in Tekken, the other infinite prevention system is the wall slump. The more hits you add on a wall combo, the faster and faster they'll fall off the wall. No, oczywiście to nie jest tak, że możemy w nieskończoność trafiać naszego przeciwnika na ścianie. Gra ma zaimplementowany system, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie robić infinitów. I tutaj im więcej ciosów na ścianie trafi, tym szybciej nasz przeciwnik opada. Wall. So this wall splat, as you see, they fall forward on their face, right? But then let's say I get like a high wall splat with like a launcher at the wall. Then they actually slump down like that. So generally, if most wall combo states like this, the more hits you add, the faster and faster they'll end up falling down. So you can't get like an infinite combo at the wall on them. Because they're But then continually if you- falling faster and faster. But yeah, But yeah, Właśnie, są takie niektóre ciosy, które kleją mocno, właśnie tak jak masaż od Steve'a, i tutaj można zadać naprawdę dużo obrażeń. moves like that, right? Where they're hitting in such quick succession that you can hit more hits than you normally would be able to. To są takie serie zaprogramowane, które mają właśnie taką właściwość. Tak samo jest taka seria, gdzie Brian bije obiema pięściami i tam też można całą serię trafić na ścianie. right. But yeah, optimizing combos like that for the wall is another fun part of Tekken and the combo structure. But generally, more hits, faster they slump. But then there is one more variable like this, right? If you get a high splat, you get like an extra hit for free because it doesn't count towards the wall slumps yet. So you could go for, and you could also, from the regular wall splats like this, you could go for like resplat combos. But if you mess it up, you could be messing up some potential damage for yourself, or funky stuff can happen like that. Yeah, basically off the wall splat, you can sidestep and get the opponent to come off the wall, but you can see the axis is switching. And axis is something we didn't really talk about much. I teraz Wam pokażę przykład, jak można zrobić kombosa z wall splatem, z re-wall splatem w zasadzie u pandy. I teraz tak, robię coś takiego, potem tak, robię tornado i mogę jeszcze dalej atakować, czyli przód 2-1, tak, tornado i w ten sposób
No myślę, że bardzo ładne obrażenia. But if you sidewalk someone, you launch them, it's kind of hard sometimes. Just duck to do like your normal combo. Did you realign there? Yeah, so like the normal combo may not work in certain situations. So you Yep. gotta learn what you can do. One more time. Tutaj kolejny powód, dla którego Tekken pozwala na bardzo różnorodne juggle, ale też trzeba się adaptować do różnych sytuacji. Jest to jedna już z niewielu gier 3D, które wciąż są na rynku, w które wciąż, czy bijatyk 3D, w które wciąż ludzie grają turniejowo. No i tutaj jeśli zrobimy gdzieś tam sidestep pod kątem trafimy przeciwnika, te kombosy będą inne, często będą słabsze, ale mogą też czasem pozwolić na lepsze okizemy, więc tutaj jest bardzo duże pole do popisu, bardzo dużo trzeba się nauczyć. Yeah, as you can see, Steve starts to flip over there. So Yeah, like see, Rip but would have had to do a tornado sooner so Exactly. that it would still work. Like that combo would Normal work on axis, it axis would like work. this, right? Yep. But not on And then axis like this. combos will switch up because some moves and some stuff like this will start happening. Yeah, like as you see, when he did the first back two there, Steve started flipping over because he was off axis. Read the game. Flip over, Read the yeah. game. No właśnie, gra 3D w Street Fighterze czy w Mortal Kombat tego nie uświadczycie. Yeah, it's So pretty he would wild. have had to do back to one immediately and just get the tornado there. And this has Exactly. been part of Tekken since like forever. So, and it's also another thing to keep track of when you're playing the game and getting launchers after a sidestep or something. Powinniście swoimi postaciami nauczyć się właśnie robienia kombosów również z różnych kątów, tak standardowo w zasadzie od boku i od tyłu, po to, że jeśli znajdziecie w takiej sytuacji, wy sidestepujecie cios przeciwnika, będziecie mogli go zwift-punishować, żebyście wiedzieli, jakie kombosy właśnie wtedy robić. I na tym zakończymy ten odcinek. Jeśli chodzi o to, o te mechaniki na planszach, to przejdziemy do nich już następnym razem. Dzięki. Standardowo zapraszam do subskrybowania, polubienia tego filmu i zostawienia komentarza. Do następnego. Cześć.